Jakiś czas temu zadałem wam to pytanie. Pesą czy Stadlerem? Nie pojedziemy na jednej tej samej trasie, jednak jak już zobaczyliście, wyposażenie obu typów składów jest całkiem porównywalne. Który z nich waszym zdaniem jest lepszy? Zostawcie swój komentarz. To wcale nie było rzucone na wiatr. Zaczynamy! Te pociągi mają ikonę IC i to jest słuszna uwaga. Po tym oznaczeniu poznacie pociągi Stadler-Flirt, PESA Dart, ale również możecie natknąć się na PESy Bydgoszcz, które obsługują połączenie z Białegostoku do Krakowa przez Warszawę. Jaki Stadler? Chyba piszę i czytam osobiście Stadler. Mam pytanie, co jest lepsze, Dart czy Flirt? Mnie się bardziej podoba Dart. Moim zdaniem lepszy Flirt 3. PESA Dart. Chyba. Choć mam wątpliwości. Mniej bardziej podoba się Flirt 3, ponieważ jechałem z Krakowa do Poznania i komfort jest super. Wi-Fi. Polecam. PESA Dart, ponieważ innowacje w nim zastosowane trochę przewyższają Flirta 3, no i PESA jest też wizualnie ładniejsza. W końcu to polskie Pendolino. Dobra, powiem obiektywnie. Dlaczego Flirt jest lepszy od Darta? Bo te super grzejniczki pod oknami są mniej wystające i spłaszczone tak, żeby nie wymagały trzymania jednej nogi skrzywionej, powodując ból kości i skurcz mięśni podczas dłuższej jazdy. Ogólnie, design obydwu jest trochę zbyt pstrokaty jak dla mnie. PKP mogło wymyślić jakąś bardziej stonowaną, dwukolorową kolorystykę, jak w niemieckich ICE. Biały pociąg, czerwony pasek i tyle. A tutaj nie dość, że kolorowe jak zabawka dla przedszkolaka, to jeszcze wnętrze też pstrokate. Ponadto wydaje mi się, że siedzenia w tych Dartach i Flirtach są upchane jak w pociągach podmiejskich. Mimo, że była to podróż przy 4 osobach w takim układzie drugiej klasy, to podróż mogę spokojnie uznać za komfortową. Zabrakło jednak bezpośredniego porównania. W Darcie są miejsca przy oknie, które wypadają na słupku, we Flircie tego nie ma. W przedziale barowym we Flircie jest więcej miejsc siedzących do konsumpcji niż w Darcie. Dwukrotnie, choć w obu te przedziały są mikroskopijne. We Flircie są ciekawsze monitory LCD z systemem informacji pasażerskiej. Dart ma LEDowe wyświetlacze w kolorze pomarańczowym, co utrudnia w opinii osób niedowidzących obserwację informacji. Nie wiem czemu producenci pojazdów komunikacji zbiorczej uparli się na ten kolor. Drzwi Darta dziwnie zachowują się podczas otwierania. Ma się wrażenie, że całe uginają się jakby były z tektury. Wybieram Flirta. PESA Darty o wiele lepsze. Mi bardziej podoba się Dart, choć trochę w pierwszym momencie odnosi się wrażenie ciasnoty w środku w stosunku do Flirta. Co jest dla mnie minusem w obu składach, to barwy ich wnętrz. Teraz wszystkie robią takie zimne, szaje białe. Czy panele ścienne lecące w cieplejszy beż i drewnopodobne powierzchnie stolików nie byłyby przyjemniejsze? Chociaż w części barowej mogli nieco ocieplić wnętrze obu pojazdów. Flirt lepszy. Spodziewany jest jakiś film o komunikacji miejskiej w Trójmieście? W sumie w końcu chciałem się tą PKM-ką przejechać, także może w wakacje będzie w końcu do tego okazja? Ciśniemy dalej. Bardzo podobne. Musiałbym się przejechać obydwoma składami, żeby porównać. A wygląd? Wewnątrz wygląda według mnie podobnie, a z zewnątrz osobiście bardziej mi się widzi wygląd na przykład takiego Nevaga Impulsa, niż tych dwóch przedstawionych składów. Flirt nadal taki grubo ciosany jak widzę. Trudno powiedzieć, który lepszy, zarówno Dart, jak i Flirt na filmie robią dobre wrażenie. PESA bowiem dostarcza dla IC lokomotywy Gamma Marathon w wersji spalinowej, które psują się na potęgę, zwłaszcza zimą. 75,5% bezawaryjności w skali roku. Miejmy nadzieję, że Dart będzie lepszy. Jest z tym chyba jednak lepiej. PKP Intercity w kwietniu opublikowało statystykę bezawaryjności tego typu taboru. Darty były gotowe do ruchu na poziomie 88%, Flirty na poziomie 94%, a Pendolino osiągnęło najlepszy wynik na poziomie 95%. Dart, Flirt, Pendolino. Okazji jechać ani jednym, ani drugim nie miałem, lecz byłem na prezentacji Flirta 3 w Kielcach. Dość często spotykam się z opinią, że wygląda jak kartonowe pudło, lecz nie wiem dlaczego. A pociągi moim zdaniem takie same. Najlepiej jednak Pendolino się prezentuje. Jechałem. Jeszcze nie miałem okazji żadnym jechać, ale planuję podróż Dartem. I co, już kolega jechał? Elegancko. Nie mogę się doczekać przejażdżki tymi składami. Tylko to elegancko, to chyba do czasu. Już widzę te pocięte fotele i powyrywane co się da. Mam zamiar pod koniec lutego odbyć wycieczkę z Katowic do Piotrkowa Trybunalskiego i z powrotem. W jedną stronę pojadę Ondraszkiem, Dart, a w drugą Hutnikiem, Flirt 3. Wrażenia opiszę.
No panowie, jak napisaliście, że opiszecie wrażenia, to zróbcie, nie? Nara. Niemniej jednak osłony sprzęgów i osłony boczne muszą być, bo teraz słabo to wygląda z odsłoniętymi bebechami i sprzęgami. Na pewno inaczej jak na wspaniałych pesowskich wizualizacjach. Najpiękniejsze lokomotywy z dawnych czasów nie są niczym osłonięte i widać na konstrukcji każdą najcieńszą nawet rurkę i śrubkę. I nikomu bebechy nie przeszkadzały. W przypadku opływowego Darta natomiast sprawia to wrażenie, jakby przedni panel, jakiś podobny do tego w Pendolino, kiedyś był, ale odpadł, ale zapomniano go przyczepić. Trafiłeś w sedno sprawy na 100%. Popieram. I like your pinstripe jacket. Nie do poznania? Tylko Dart. O, teraz będziemy o prędkości mówić. Ma ładniejszy przód pociągu i możliwość zwiększenia prędkości do 250 km na godzinę jak w Pendolino, ale ponieważ już wyrzucono pieniądze na projekt Pendolino, to prędkość 160 km na godzinę jest wystarczająca. Zwłaszcza, że torowiska, te po przebudowie, na więcej nie pozwalają. Chyba z górki Ta 250 km na godzinę to chyba z górki z żaglem. Dart rozpada się przy 200. Dart nie wyciąga nawet tego 160 km na godzinę, bo do tego potrzeba albo systemu ETCS na torach, którego nie ma na trasach Darta, albo dodatkowego maszynisty w kabinie. Pendolino może jechać więcej jak 250 km na godzinę. Rekord w Polsce to 290 km na godzinę, zrobiony przez Pendolino na centralnej magistrali kolejowej. W temacie prędkości było całkiem sporo wypowiedzi. Jednak nadal niezmienny pozostaje fakt, że z pasażerami Pendolino może maksymalnie pojechać 250 km na godzinę, natomiast składy PESA Dart i Stadler Flirt maksymalnie do 160 km na godzinę. Wszystko spoko, ale Dart ma prędkość konstrukcyjną nie 160, a 200 km na godzinę, a homologacyjne 160 można w każdej chwili podnieść. Podobno. Flirta można rozłączyć na pół, w odróżnieniu od Darta. No właśnie, o co chodzi z tym rozłączaniem na pół? W ruchu pasażerskim taki pociąg nie pojedzie, ale być może to ułatwi czynności serwisowe. Jeśli wiecie coś więcej, koniecznie napiszcie w komentarzach. Miałem już możliwość podróży Flirtem i to w bardzo obłożonym składzie i powiem szczerze, że bagaże są wielkim problemem, ze względu na brak miejsca, gdzie go wstawić. Niestety, wieszaki na rowery we Flircie są tak rozmieszczone, że praktycznie niemożliwe jest przejście pasażerów pomiędzy wiszącym rowerem a parą foteli. A Poznań-Gdańsk nic. Czy planiści potrafią tylko kreślić linie poziome i pionowe? No właśnie. Dziwi też trochę, że Pendolino omija stację w Poznaniu, mimo że to trasa do Berlina i dalej. Czyżby Pendolino nie jeździło w tym kierunku wcale? Przecież nie jeździ. No właśnie, tory z Poznania do Gdańska są świetne. Pociąg jedzie cały czas 140 lub 160 na godzinę. Zarówno Dart, Flirt, jak i Pendolino nie są w zamyśle konstruktorów pociągami dalekobieżnymi. One są obliczone na niewiele więcej jak 2 godziny przejazdu, ale codziennego przejazdu do i z np. pracy z okolicznych miejscowości satelickich do dużych centrów przemysłowo-usługowych czy administracyjnych. Oczywiście na naszych torach te EZ-y stanowią zupełnie nową jakość, stąd entuzjazm, achy i ochy, ale cóż, pociągami na większe odległości one nie są. Nocny Jan Kiepura do Amsterdamu to pociąg hotelowy złożony z różnych wagonów, kuszetek, sleepingów. Rzeczywiście taki Pendolino byłby nieporozumieniem. The Flirt looks so much better to me, although I'm not sure if it's more comfortable than PESA. However, Serbia has ordered 21 Flirt 3MU, but they are nowhere near the Polish Flirt. Our Flirt is only made of 4 parts, but it's been presented here as a miracle train. For the passengers, I think there's not much of a difference. Both trains' interior are basically the same. The main question is the reliability and operating costs, which I think Stadler trains are unbeatable. By the way, it's nice to see that in Poland, vehicle construction and engineering keeps improving every year. Pozdrowienia z Węgier. No to pozdrawiamy też z Polski. Szkoda, że Flirt został w cieniu Darta, produktu dumy narodowej. Szczególnie, że również został wykonany w Polsce. Dokładnie tak, Flirty dla PKP Intercity powstały w Siedlcach. Pod materiałem o Darcie i Flircie zostawiliście szczególnie dużo opinii. Dzięki wielkie za wszystkie i zapraszam do komentowania pod innymi materiałami. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia następnym razem.